Cześć, witajcie. Nie mam pojęcia, na jakim ISO nagrywam, ale to jest nieistotne, ponieważ szum nie istnieje. A na ten odcinek wiem, że bardzo czekaliście, bo w YouTube'owej ankiecie ten temat zajął pierwsze miejsce. Odcinek o tym, jak radzę sobie z szumem, moje sposoby na szum. I szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Sądziłem, że najwięcej głosów zdobędzie film na temat mojej zaawansowanej techniki, obróbki zdjęć, maskowania i tak dalej. No ale myliłem się, jednak jesteście ciekawi, jak radzę sobie z szumem i no co wam mogę powiedzieć? Szum nie istnieje, a w dzisiejszym odcinku zdradzę Ci mój najbardziej skrywany sekret dotyczący odszumiania, walki z szumem. Jest środek nocy tak naprawdę. Ja walczę z tym filmem już dobrych kilka godzin. Chciałbym, żebyś wiedział, że oprócz tego, że poprowadzę Cię krok po kroku po tym, co robię, dlaczego robię, o co w tym wszystkim chodzi, to na koniec jeszcze poprowadzę Cię przez zaawansowaną edycję zdjęć ze wsparciem potężnych układów graficznych drzemiących w kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX, które posiadają wsparcie aplikacji kreatywnych, a dzięki sterownikom NVIDIA Studio odpowiedzialnym za stabilną pracę mam pewność, że cały proces przebiegnie bez niespodzianek. I chyba będę edytować w samochodzie, bo zaraz mnie zjedzą te komary. Zanim na dobre rozkręcimy się z tematem, chciałbym, abyście wiedzieli, że oficjalnym patronem edukacyjnej serii o fotografii jest internetowy sklep z elektroniką Morele.net. Zapraszam Cię, abyś zapoznał się z ofertą tego sklepu. Na pewno coś ciekawego wybierzesz dla siebie. Jeśli nie aparat, to może jakiegoś fajnego laptopa z serii RTX Studio. Polecam. Z tematem szumu, ze szumem na zdjęciach może nie tyle walczę, ale zajmuję się odkąd tylko zacząłem robić zdjęcia tutaj. Dlatego musiałem tutaj przyjść i Wam o wszystkim opowiedzieć. Przede wszystkim kiedyś robiłem tutaj zdjęcia nocne i rozładował mi się akumulator. To były zdjęcia nocnego nieba. Innego razu jeździłem tutaj rowerem i robiłem zdjęcia w czasie deszczu. Znacie to miejsce z Instagrama bardzo dobrze? No może nie znacie, ale ja bardzo jestem związany z tym miejscem i myślę sobie, żeby to było fajne miejsce, żebym poruszył dzisiaj temat szumu i pokazał Wam, jak radzę sobie z szumem. Słuchajcie, naprawdę nie ma czasu, a najśmieszniejsze jest to, że to jest moje drugie podejście do tego filmu i miejmy nadzieję, że tym razem coś wypali. Mam tylko godzinę na nagranie, to znaczy całą noc, ale tylko na godzinę czasu starczy mi miejsce na karcie pamięci. Pilot, aparat. No, dobra kolejność. Nie wiem jeszcze, jak upoluję tą drogę, na pewno jakoś tędy. Ojeju, wszystko jest teraz takie w pośpiechu. Wiecie, jak jest z pośpiechem. Ja nie wiem. Możecie mi napisać, bo ja już zapomniałem, jakie to jest przysłowie o tym pośpiechu. Czy ja mam w ogóle jeszcze akumulator jakiś? Dobra, chyba mam. Nic nie widzę. Kurczę, co to jest za... 120 000? Co tutaj mi się rusza? A to. Matko, jak tutaj... Powiem Wam tak, ze spokojem. Teraz tylko spokój może mnie uratować. Czy coś tutaj widać? Chyba widać. Myślę, że powinniście podejść tutaj, od tej strony. Za blisko. Teraz za daleko. O co chodzi z tym ISO? Dajmy na te ISO 10 000. Dla Was to chyba i tak dużo. F13. Ostrze gdzieś tam daleko. Jest dobrze. Manualnie ustawiam ostrość. Pyk. Blokuję. Światło. Gdzie jest to światło? Nie pokazuje nam przepaleń. Chyba. Jakieś robaki. No dobra. No to co? Aha, jeszcze mój sekret. Tutaj. High speed. I lecimy. Zrobimy kilka tych zdjęć. Tak wiecie. Może któreś wyjdzie. Jak to mówią. Aha,
10 tysięcy mi się ustawiło, ale już nie chcę zmieniać. 10 tysięcy to też jest dla Was chyba wysokie ISO. Tak mi się wydaje. No dobra, ale myślę, żeby jeszcze podnieść to ISO na 12800. Zrobię pusto zdjęcie, pyk. Czy wyszło? Jest. 12 tysięcy, ale teraz bym chciał pójść na granicę przepalenia. O, jest przepalenie. I robimy jeszcze raz powtórkę z rozrywki. Nawet nie widzę przycisku pilota teraz. I po prostu robię zdjęcia. To jest cała filozofia. Co tutaj się dzieje? Co tu jest w kadrze? Co tu jest w kadrze? Ej. No i robimy zdjęcia. Pięknie. Myślę, że taka ilość jest satysfakcjonująca. Rozbiliście bank, jeśli chodzi o ankietę na YouTubie dotyczącą tematów fotograficznych, jakie chcielibyście ode mnie usłyszeć. I połowa z Was chciała wiedzieć, jak walczę z szumem. Według mnie nie ma czegoś takiego jak szum. Szum jest wymysłem. No, niekoniecznie. Powiem Wam tak. Twierdzicie, że matryce szumią. Ja uważam, że wcale nie. Matryce nie szumią. Matryce nie generują szumu. Nowoczesne matryce nie generują szumu. Pamiętajcie, że fotografia cyfrowa jest z nami już kilkadziesiąt lat. Na dobrą sprawę już na początku lat 2000 fotografia cyfrowa trafiła pod nasze pod dachy przysłowiowych Kowalskich i zadowoliła się na dobre, wypierając tradycyjne techniki fotograficzne, jak fotografia na materiałach światłoczubych typu klisza, negatyw i tak dalej. Mokry kolodion jest nieśmiertelny. I nie myślcie sobie, że przez te wszystkie lata inżynierowie po prostu spali i drzemali. Nie. Dzisiejsze matryce to są majstersztyki. Dzisiejsze matryce doprowadzone są niemalże do technicznego ideału. Niewiele im brakuje do tego, aby osiągnąć najczystszy perfekcjonizm. Co jeszcze chciałbym, żebyście wiedzieli? Szum, matryce nie generują już szumu. Zwłaszcza w dobrych aparatach. Dobre aparaty, zobaczcie, nie są plastikowe, tylko zazwyczaj są wykonane z jakiegoś stopu. Albo aluminium, magnezu, tytanu i tak dalej. Taka obudowa chroni aparat przed czynnikami zewnętrznymi, głównie przed polem elektromagnetycznym i innymi zakłóceniami, które są w powietrzu. My ich nie widzimy, ale uwierzcie mi, one tutaj są. Telefony, komunikacja i wszystko to wpłynie negatywnie na naszą matrycę. Dlaczego? O tym za chwilę. Po drugie, optymalna praca matrycy to jest chłód. To broń Boże nie jest gorąco. Dlatego taka magnezowa lepiej odprowadza ciepło. Jest takim gigantycznym radiatorem, która po prostu pomaga uwolnić się ciepło gdzieś tam na zewnątrz. A teraz sama technikalia. Matryca sama w sobie nie rejestruje światła. Tak naprawdę tylko zbiera to światło i zamienia je na ładunki elektryczne. No i tak, w tych naszych aparatach masa jest różnych generatorów takich zakłóceń pola elektromagnetycznego. Dlatego profesjonalne aparaty też są większymi aparatami, żeby zmieściły się tutaj wewnętrzne ekrany, które też osłonią tą całą elektronikę i nie pozwolą jej generować za dużych zakłóceń, które odbiją się na matrycy. Ale im większy aparat, im cięższy aparat, tym zazwyczaj jest doprowadzony do takiego stanu profesjonalnego użytkowania. Nie powinien szumić i nie szumi. I powiem Wam tak, matryca sama w sobie nie szumi. Tak naprawdę szum, który jest, bo jest, wynika z czego innego. Szum to jest nic innego jak brak światła. Nasze matryce w aparatach posiadają miliony. Tak, miliony malutkich komóreczek, na które muszą spadać fotony. I tych fotonów o takiej porze dnia, czy też raczej nocy, nie ma za wiele. Tak żebyśmy wiedzieli, o czym gadamy, więc domyślnie nie będziemy tutaj mówić o żadnych fotodiodach i tak dalej. Będziemy mówić po prostu o pikselach. Pojedynczy piksel musi zebrać jak największą ilość fotonów, czyli światła, żeby wygenerować jak najlepszy obraz. A jak jest taka pora dnia, czy też nocy jak teraz, no to tych fotonów nie ma w powietrzu za dużo. I tak, jeden piksel
złapie tych fotonów więcej, drugi piksel złapie mniej, ale z każdą sekundą to się zmienia. Ten, który miał mniej szczęścia, nagle będzie miał więcej, a jego sąsiad, który do niedawna cieszył się większą ilością posiadanego, schwytanego światła, no teraz niestety głoduje. Dlatego moja technika opiera się na tym, żeby zrobić jak największą ilość zdjęć. I tak, powtórzę to jeszcze raz. Moja edycja jest hardkorową edycją, niestety za słowożerną edycją. I żeby uporać się z takim gościem jak ja, potrzeba nie lada sprzętu komputerowego. No ale dzięki Morele.net mogę Wam pokazać, jak to edytować na potężnym komputerze. Pamiętajcie, zanim przystąpicie do edycji, wejdźcie sobie tutaj w systemowego kraja, otwórzcie NVIDIA Experience i sprawdźcie, czy aby na pewno macie zainstalowane aktualne sterowniki. I tu uwaga, NVIDIA Studio, sterowniki Studio. Sterowniki Studio są dedykowane do pracy twórczej, czyli dla nas, między innymi dla fotografów. Nie wiem, czy wiesz, ale NVIDIA tworzy dwa rodzaje sterowników. Pierwsze sterowniki są typowo dla graczy, zoptymalizowane pod to, aby wykrzesać największą ilość FPS-ów, największą możliwą moc, ilość klatek na sekundę w najnowszych grach. O tyle w programach twórczych, graficznych, zwłaszcza tych dla profesjonalistów, dla takich jak ja, dla takich jak Ty, liczy się jednak co innego. Liczy się stabilność. O to, aby pod koniec Waszej pracy, kiedy naciśniecie Enter, żeby nic Wam się nie wykrzaczyło i żebyście nie musieli całego projektu zaczynać od nowa. No właśnie. Witaj w moim studio. Pierwsze co zrobiłem, to wrzuciłem wszystkie zdjęcia do komputera. Przypominam, że karty graficzne NVIDIA wspierają nie tylko eksport, ale i import zdjęć, więc trwa to o wiele szybciej. Pierwsze co widzę, to jest jedno zdjęcie, którego chyba chciałbym się pozbyć. Usuńmy. Najpierw przedstawię Wam to, z czym musimy się zmierzyć, a mianowicie ISO 12800. Zobaczmy, co się dzieje, jeśli zwiększę ekspozycję. No, dzieje się coś takiego. Chciałbym sprawdzić, jak sobie z tym poradzi sztuczna inteligencja, czyli redukcja szumu oparta o AI. No dobra, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. No kurde, sieczka totalna, nie? No okej, popraw, może bardziej. Nie, domyślne, niech se będzie. Zobaczymy, co z tego będzie. Przypominam, że funkcje odszumiania oparte na sztucznej inteligencji również są wspierane przez NVIDIA, karty graficzne RTX. No dobra, co my tu mamy? Mamy coś takiego. Faktycznie nie ma szumu, ale i nie ma detali. Myślę, że nie jeden z Was jest z tego zadowolony i myśli sobie, że no okej, dobra, chłop pokazał, że kolejna funkcja, którą wspomaga potężny RTX odhaczona, możemy kończyć odcinek. Ale no nie ma tak. Ja oznaczę to jako jedną gwiazdkę, dam filtr, ocena bez oceny. I zaznaczyłem brak oceny i zaznaczyłem tylko. No i mamy tylko te zdjęcia, na których nam tak naprawdę zależy. Zaznaczę wszystkie, oprócz tego, co jest do wywalenia. To jest właśnie ten moment, kiedy możemy nad tym zdjęciem popracować, ale zaznaczę na razie tylko jedno zdjęcie i nad nim sobie popracujemy. Odzyskam światła. Ktoś ostatnio się mnie pytał, jak robić HDR-y bez bracketingu. No to musisz znać dokładnie swoją matrycę, zrobić kilka testów i wiedzieć, kiedy jest już naprawdę zmiażdżona przez światło i nie da się tego odzyskać w programie graficznym. Ja takie testy sobie porobiłem i mniej więcej wiem, na ile muszę ustawić, uwaga, zebrę, żeby mieć pewność, że moje zdjęcia są idealnie naświetlone. Mogę teraz troszeczkę cienie też powiększyć, ale czarne zmienię. Cienie za bardzo poleciałem. Białe, czy białe coś zmieni? Troszeczkę tak, troszeczkę tutaj wyjdzie nam kolor. Nie chciałbym się bawić żadnymi przejrzystościami, winietami i tak dalej. Zaznaczę sobie jeszcze tylko usuwanie niedoskonałości optyki. Przy takich szumach to jest chyba najmniejszy problem. Zobaczmy, co da się tutaj wyczarować z kolorów. Ja przechodzę do gradacji kolorów i zobaczymy, czy da się tutaj te światła. Damy im taki kolor, taki trik, że też tą gradacją macie wpływ na światło. Czy możecie też przyciemniać. Nie dość, że koloryzujecie, to jeszcze przyciemniacie. To jest taki bajer, że hej, ja wam mówię. Dobra, coś takiego. Nie, to było bardziej takie różowe. Wy już widzieliście ten film, więc wiecie, jak to wygląda. Pamiętajcie, że ja nagrywam filmy S-ką, a S-ka ma tryb Noctovizji. Znaczy nie ma takiego trybu, ale ten aparat tak rejestruje obraz, zamienia wam środek nocy w dzień, wiecie, a to co widzicie tutaj to zachodzące już słońce, które jest dawno za horyzontem. Cienie. Myślę, że cienie trzeba będzie troszeczkę ocieplić.
To było bardzo dobre posunięcie. I nie mam pojęcia, co zrobić z średnimi tonami. Czy nadać im ciepło, czy budować już taki delikatny kontrast kolorystyczny. To jeszcze przekonamy się balansem i mieszaniem. Trzymam Alt i wtedy tak mam przerysowane to wszystko. Więc mniej więcej wiem, zależy mi na tej drodze, żeby to ona była taka niebieściutka. No coś tu się zdarzyło i teraz balans. Chyba jest to, co chciałem. No może za bardzo w chód polecieliśmy. Coś takiego było. Jest troszeczkę ocieplone. Tutaj mnie martwi. I to jest wina tego suwaczka, więc może ja go zostawię. Ja go po prostu zostawiam i jedyne co dodam jednak troszeczkę ekspozycji, no może ocieplę, może delikatnie ocieplę. No dobra, tutaj widzę, że balans jest taki za dużo magenty, to znaczy czerwonego szumu. Już Ci pokazuję, zobacz, tutaj po prostu jest czerwony szum, tak to wygląda. To nie są dobre parametry dla takiego aparatu, jakim jest A7R. HSL-em się nie będziemy zajmować, przechodzimy od razu do kalibracji. Tutaj zobaczymy, co możemy uzyskać. Wiecie, ja macham tymi suwaczkami i ja już Wam w jednym odcinku mówiłem, że od razu ten mój ruch suwaczka przenosi się na monitor. To jest tak responsywne, że kurczę, to jest taki wielki komfort pracy i dopiero ten, kto nie posiada dobrej karty graficznej, dobrych procesorów graficznych, dopiero ten się przekona, że to jest potęga. Responsywność podczas obróbki to jest najważniejsze. No bo wiesz, o co chodzi. Ty sobie suniesz ten suwaczek i czekasz ułamek sekundy na to, aż program zarejestruje ten ruch i przeniesie go na monitor. Nie chcesz tego. Nawet jeśli masz za dużo czasu i myślisz sobie, że kurczę, no to poczekam z tym eksportem, poczekam z tymi AI-ami, odszumianiem i tak dalej, no to przy takiej edycji nie wydaje mi się, żebyś był w stanie cokolwiek zrobić. No i krzywe. Powiem Ci tak, to zdjęcie jest gotowe. Wszystko synchronizuję, zaznaczę wszystko, OK, pyk, odznaczam to i teraz otwieram wszystkie pliki w Photoshopie. Jest ich ile? Jest ich tutaj 25 plików. To jest sporo. Każdy z nich ma 42 megapiksele. To jest bardzo dużo. Więc żeby zrobić taki trik, więc żeby porobić coś takiego, ponownie mówię, silny, mocny komputer. Najlepiej, jeśli nie wiesz jaki komputer, to popatrz się na certyfikat GeForce RTX. Jeśli się zastanawiasz nad komputerem, który by Ci udźwignął taką edycję, no to jak nie chce Ci się szukać parametrów, co musisz kupić, czego nie, z czego zrezygnować, to po prostu idź na skróty i polecam Ci po prostu szukanie komputera, na przykład przenośnego z certyfikatem GeForce RTX Studio. Wtedy masz gwarancję, że wszystko Ci działa, łącznie z monitorem, który też musi być dobrze skalibrowany i musi oddawać w 100%, chociaż tą przestrzeń sRGB. Dobra, otwieram. I to otwarcie tych plików to może nawet dla takiego bydlaczka jak mój trochę zająć czasu, bo jednak te pliki trochę ważą. Mamy zaimportowane wszystkie zdjęcia do Photoshopa, ale chcielibyśmy je mieć w jednym pliku jako warstwy, więc wchodzę w plik, skrypty, wczytaj pliki do stosu. I teraz uwaga, tego jeszcze nie robiliśmy, to znaczy dodajemy otwarte pliki, to robiliśmy. Próba automatycznego wyrównania obrazów źródłowych też mamy odhaczoną, ale utwórz obiekt inteligentny po wczytaniu warstw. Tego jeszcze nie ogarnialiśmy i ogarniemy. I OK, i będziemy czekać. Mamy połączone te wszystkie warstwy. Ja bym sobie chętnie zamknął wszystkie pliki i zostawił sobie tylko ten jeden, bo to jednak obciąża komputer. Zamknij inne. Mamy go jako obiekt inteligentny, czyli w środku są te wszystkie warstwy. I teraz wejdziemy sobie w warstwy. Obiekt inteligentny i moglibyśmy zrobić sobie co? Tryb stosu i pewnie średnią arytmetyczną. Ale jest coś takiego jak mediana i właśnie mediana to nie jest średnia. Nic nam się tutaj nie będzie kreować, żadne sztuczne wartości, tylko będzie wyciągnięta środkowa liczba, że tak powiem w skrócie. Wchodzę, klikam w medianę i to też trochę potrwa. Każdy piksel jest przeliczany i tak naprawdę w tym momencie pobrane są pod uwagę wszystkie kolory, które pojawiły się najczęściej w danym miejscu dla danego piksela. Czyli chodzi o to, że dany piksel na matrycy miał pecha i raz był zaszumiony, raz nie był zaszumiony. Jednak życie jest pozytywne i na nasz piksel częściej jednak pada światło niż nie pada. Do tego szumu teoretycznie i statystycznie biorąc jest mniej dla danego piksela. Częściej pojawi się tam światło, prawidłowo naświetlona wartość. To, co wykonujemy, jest bardzo obciążające. Zobacz, co tutaj się odwala. Procesor graficzny. CPU to tam tylko troszeczkę. CPU to
To nic nie robi. Ale tu karta graficzna. To jest właśnie to. Zrobione. I chwila prawdy. Chwila prawdy. Patrz na to. Patrz absolutnie, co tutaj się zrobiło, co tutaj się wydarzyło. Gdzie jest ten czerwony szum, ja się pytam. Gdzie to wszystko się podziało? Gdzie to jest? Czy widzisz jakiś szum? Tak jak ja mówiłem wcześniej, matryca nie szumi. Matryce nie szumią, matryce nie generują szumu, bo gdyby szumiały faktycznie, to byśmy mieli tutaj szum. Ale matryca nie szumi. To jest bajka. To jest odkrycie sensacyjne. Wy weźcie... To jest odkrycie sensacyjne. Ty weź najlepiej, wiesz co? Ty weź najlepiej udostępnij ten film największej ilości osób. Niech się przekonają, że aparaty i matryce w aparatach nie szumią. A teraz szatański, naprawdę niesmaczny żart. Klikam tutaj. Odszumianie za pomocą AI. Każdy to zrobi. Kliknie w to w każdy. Każdy w to kliknie. A to jest odszumianie mojego autorstwa. Coś, co trzymam w tajemnicy. Wyniki są rewelacyjne. Musicie przyznać, że taka metoda odszumiania jest rewelacyjna i mam nadzieję, że Wam była nieznana do tej pory, ale pozostało nam jeszcze zdjęcie referencyjne. To jedno, więc musimy sobie porównać do zdjęcia referencyjnego, jak to wszystko wygląda, a w trakcie robienia tego testu wpadło mi kilka fajnych zdjęć i myślę, że Obrowie jest najbardziej wytrwałymi widzami, którzy zostaną do końca, a myślę, że to, co wspólnie uda nam się obrobić, będzie czymś mega rewelacyjnym i fantastycznym podsumowaniem tego odcinka. I teraz chciałbym zrobić zdjęcie takie referencyjne na ISO 100, ale 30 sekund. To trochę potrwa, a da nam taki punkt wyjściowy. Bo tak, moja teoria polega na tym, że nieważne jest, czy zrobicie dużo zdjęć na wysokim ISO, czy długi czas naświetlania na niskim ISO. Tu i tu złapiecie odpowiednią ilość światła do waszych matryc. Oczywiście. Co już? I jak to wygląda? Gdzie są szumy? No i to będzie takie nasze zdjęcie idealne, do którego będziemy się odnosić. Światła już nie ma za wiele i już tutaj nic nie wymyślimy, żeby było ciekawie. Ja muszę sprawdzić, który dekielek jest od którego zestawu. Ten jest od tego. Dobra, wyłączymy, ale to jest fajna kontra. No i co, pakuje się i będziemy edytować sobie w samochodzie. Witaj w moim studio. Przypomnę Ci, że zrobiliśmy zdjęcie referencyjne na ISO 100 i 30 sekund naświetlania. Patrzę, że one się troszeczkę różnią ekspozycją, więc musimy, żeby było tak super sprawiedliwie i super fair, to musimy podnieść jednak to zdjęcie troszeczkę. Znasz już ten trik, próbnik kolorów i zaznaczę kilka takich, gdzie? Gdzieś tutaj, żebyśmy wiedzieli. Tak. I tak samo tu, chwila, moment, na ciemnym czy na jasnym zrobił. Tu mamy 88, tu aż 100. Zobacz, to są szumy, nie? Wiesz, co my otrzymaliśmy. Ty już wiesz, co otrzymaliśmy. Okej, 100 ile? 111? Dobra, to tak lecimy koło stówki z ekspozycją. Coś takiego. Już nie bądźmy tacy dokładni. Otwieram teraz zdjęcie, które nazwę, żebyśmy wiedzieli, czym jest to zdjęcie. To jest 30 sekund, ISO, to może kolorek jakiś. Lubimy kolorek, czerwony. Tutaj zaeksportowałem mediana, kolorek jakiś fajny. Jaki kolorek dla mediany chcecie? Jaki chcesz kolor dla mediany? Pomarańczowy. Nie ma morelowego. AI-owy teraz. AI to jaki kolor powinien być AI? Dobra, mamy. Zielony, pomarańczowy, czerwony. Wyrównam te maski. Autowyrównanie warstw. Mamy wyrównane. Jesteśmy tu po to, aby zobaczyć tak. AI, medianę wiemy. Podłączę mediana i ISO 100. A teraz szachmat. ISO 100. Mediana, ISO 100, mediana, ISO 100, mediana. Na pierwszy rzut oka możesz sobie pomyśleć, że no nie do końca jest tak różowo, jak mówisz, panie Tomku. Przypominam Ci, że zdjęcie referencyjne zostało wykonane
na ISO 100, a światło zostało dostarczane aż przez 30 sekund. Zaś w naszym stosie medianowym, przypominam, było to ISO 12800, czyli już poza granicami rozpiętości tonalnej i zakresu dynamicznego. I przypominam, że nie można ISO interpretować i porównywać do czułości błony światłoczułej, bo ISO jest jednak podbijane sztucznie. Od wartości natywnej w górę jednak to już jest sprzętowe bądź programowe wzmocnienie sygnału. Zdjęcia do mediany wykonaliśmy przy czasie 1/10 sekundy i zrobiliśmy ich 25 sztuk razy 25. Wyszły nam 2,5 sekundy. O co w tym wszystkim chodzi? Przez 2,5 sekundy. Tylko przez taki czas było dostarczane światło na matrycę. Tylko przez 2,5 sekundy matryca miała czas zarejestrować światła. 12 razy mniej niż przy referencyjnym zdjęciu, kiedy światło padało bez przerwy przez 30 sekund. Śmiem twierdzić, że gdybyśmy dokładnie przez taki sam czas dostarczali światło, to większość z nas miałoby problemy z odróżnieniem tego. Ale NVIDIA Studio to nie tylko sterowniki. NVIDIA Studio to też współpraca. To ścisła współpraca i koordynacja z twórcami najpopularniejszych programów dla nas, twórców. No dobra, ale o co chodzi z tymi programami? Coraz więcej programów pełną parą czerpie z mocy układów graficznych drzemiących w kartach graficznych GeForce RTX. A dla nas fotografów to, co jest najważniejsze, to na przykład w takim Adobe Lightroom czy Adobe Photoshop mamy turbo doładowanie w postaci eksportu zdjęć, importu odszumiania, inteligentnych masek i wielu innych narzędziach opartych o sztuczną inteligencję. Ale i nie tylko, bo o tym mało kto wie. Karty graficzne wspomagają, odciążają procesor od podstawowych, najbardziej podstawowych funkcji. Dzięki temu praca na komputerze wyposażonym w procesory RTX jest płynna, wydajniejsza, responsywna, a przez to wygodniejsza, stabilniejsza. Szybka zmiana tematu. Zrobiłem taką smugę świetlną, trzeba było działać szybko, więc zminimalizowałem ISO. Jecie znowu, kurczę, ktoś. Fajnie, ale fajnie, damy więcej czasu. O, ISO jeszcze 100 zróbmy. ISO 100. Zanim nadjedzie samochód, 8 sekund. Myślę, że tyle wystarczy, żeby to wszystko naświetlić nam. 10 sekund. F16 damy. F16, ale 10 sekund. 10 sekund i lecimy. Raz, dwa, trzy. Nieźle. Jedź, pędź. Kurde, szybko. No. Za mało. Za krótki czas. Tutaj trzeba by było dłużej. No kurczę, albo po prostu jakiegoś rajdowca by trzeba było nam. No i dlaczego zwalnia? Zobaczmy, co nam wyszło. Widzisz to? Zobacz. Oczywiście możemy nakładać te światła na siebie. Raz białe, raz czerwone. Ciekawie to może wyglądać. Zobaczymy, jak to wygląda. Ale podejrzewam, że to będzie zbyt takie świetliste. Zobaczymy. Widzicie? Jakoś to połączę. O, znowu coś jedzie. Ruchliwa droga. Ale to dobrze, bo w razie czego to ktoś mnie podratuje. Nie spodziewałem się tego, ale mamy. No dobra, a teraz idę edytować te zdjęcia do końca, bo... Witaj w moim studio.
I jak widzimy, program załadował nam wszystkie warstwy do oddzielnego pliku. Możemy zamknąć wszystkie inne, czyli zamknij inne pliki, zastosuj do całości, nie zapisuj nic. Klikam Alt i daję oczko, to wtedy mi się ukrywają wszystkie warstwy poza tą jedną. I ta jedna warstwa super, że nam się ułożyła tutaj na samym dole, bo to ona będzie tą warstwą numer 1. Teraz przechodzę na kolejną warstwę od góry, i dam mieszanie, łagodne światło, jaśniejszy kolor. Jaśniejszy kolor. Co my tutaj mamy? Mamy coś takiego, robi nam się mały charakterek. Klikam 2 razy na tą warstwę i chcę troszeczkę odkryć tamtej poprzedniej warstwy. Tak naprawdę chcę odzyskać ciemniejsze piksele z tamtego zdjęcia, bo nie chcę, żeby tutaj było tak mega rozświetlone to zdjęcie. Kolejne zdjęcie traktujemy tak samo, jaśniejszy kolor. Teraz zobacz, jak ładnie nam się to połączyło. Tutaj myślę, że nic nie musimy kombinować. Jest spoko. Tutaj tylko ta przestrzeń nam powstała tak dziwnie, ale tutaj mamy jeszcze coś takiego i idealnie nam, mówię Ci, idealnie nam się tutaj to zgrało, ale zrobimy to w ten sposób, że stworzę maskę, klik, pyk, klikam maskę, odwracam ją, Ctrl-I i tutaj, gdzie miałem, i tutaj, gdzie jest to nieuświetlone miejsce, to będę odkrywać tą poprzednią maskę białym pędzlem. Coś takiego. Trzymając Shift i klikając w maskę, to możesz się przekonać, gdzie Ci się zatrzymała ta maska poprzednia. Nie, to bez sensu. Sprawdźmy, czy coś ta maska by nam dała. Myślę, że tylko dalej pociągnie tą smugę świetlną, więc zróbmy tak samo. Jaśniejszy kolor. Gdzie jesteś? Jaśniejszy kolor. I tak. Rozjaśniło się z tego, co widzę tutaj fajnie. I tylko tyle. Więcej nie chcę. Chcę tylko tutaj uzyskać to rozświetlenie, więc ponownie będę odkrywać tą warstwę dosyć miękkim pędzlem. Coś takiego. To już jest ciekawsze. Tego nie mieliśmy. Takiej drugiej smugi nie mieliśmy i to, co mi się podoba, to, że pojawiły nam się światła, oświetlone drzewa. Ponownie jaśniejszy kolor, włożę maskę i chcę odzyskać tylko tutaj jakieś takie rozświetlenia i tutaj, ale tą czerwoną kreskę chcę jednak wyeliminować, więc ją zamaluję po prostu. To znaczy nie tą kreskę, tylko ciągle jestem na maskach i z poziomu masek robię tą destrukcję całą. Tak to wygląda. Całkiem ok. Kolejne zdjęcie. Już widzę, co tutaj jest fajnego. To tutaj jest fajne i będę chciał to odzyskać. Może odwrotnie. Może po prostu to zamalujmy, to wtedy będziemy wiedzieć, gdzie my w ogóle jesteśmy. Chcemy odzyskać trochę tu. Chcemy odzyskać trochę tu i chcemy odzyskać troszeczkę tu. Sprawdźmy, co nam wyszło. I teraz odwracam to, co zamalowaliśmy. To, co trzeba poprawić, to jednak teraz wzdłuż tej kreski rysuję. Wzdłuż tej smugi światła jednak muszę ją skorygować, bo zrobiła się zbyt biała. Zrobiła się zbyt blada, więc odzyskam to nasycenie, tą moc tego światła tutaj. Miło. Kolejne zdjęcie. To, co mnie się tutaj na pewno podoba, to jest to całe pobocze najbliżej nas. Łagodne światło, ale chciałbym pozostawić tą czarną drogę, więc 2 razy klikam na tej warstwie i odkrywam ciemniejsze rejony z poprzedniej warstwy. Zobacz to. A to, co nam się nie podoba, czyli tutaj te smugi czerwone i cień, możemy śmiało zamalować. Biorę czarny pędzel i pozbywamy się tych czarnych. Może wezmę teraz mocniejsze krycie, 100%. Nie będziemy się teraz bawić. I delikatnie też pozbędę się tych świateł z pobocza, zostawiając tylko trawkę. I zobaczymy kolejną warstwę, co tutaj nam się uwidoczniło. To drzewo. Widzę, że to drzewo tutaj jest bardziej chyba naświetlone i odzyskały się tutaj jeszcze światła. To jest super, to jest świetne. Znowu mniejsze krycie pędzla, 50%, około 50% i staram się zamalować. Zobaczymy, odwracam warstwę i co mamy? Tutaj mieliśmy jakieś detale fajne, przez to, że światło było kontrowe. Właśnie. Nie, tu niech będzie tak. I ostatnie zdjęcie. Zobaczymy, co tutaj możemy odzyskać.
Tutaj w sumie za dużo się dzieje. Tutaj tak naprawdę nic nie mamy, więc teraz scalę wszystkie warstwy. Scal obraz. Spłaszcz obraz. O. Wykadruję. Ale na razie tylko tak, żeby się pozbyć tych nakładek. Dobra, mamy wykadrowane. Skopiuję tą warstwę, Ctrl-J i otworzę ją w naszym ulubionym programie. Field Camera Raw, bo uwielbiam się bawić maskami. Może zacznijmy od nieba. Wybierz niebo. Wykryło nam to niebo i zobaczymy, co tutaj możemy zyskać. Możemy zyskać tutaj trochę. Zdejmę trochę ekspozycji z tego nieba, żeby nie było aż takie jasne. Może dodajmy tutaj jeszcze jakieś kolory do tego zdjęcia. Ożywię to niebo. Trochę magenty, trochę żółtego, może nasycenie. Mamy. Zbuduję gradient radialny i zrobię taką winietę tutaj, o. Ale nie będę zwiększać ekspozycji, bo to bez sensu, tylko ją zmniejszę. Czyli odwracam tą maskę i zmniejszam ekspozycję. Chciałbym, żeby ta winieta nie obejmowała nieba, więc odejmę sobie niebo. Zobaczę najpierw z niebem, jak odejmie mi niebo. Bardzo spoko. Myślę, że bardzo spoko. Pierwszy plan jeszcze bardziej bym przyciemnił, ale gradientem radialnym, tu, takim niesymetrycznym. Mógłbym posłać tutaj jeszcze więcej światła. Podświetlenie, gradient radialny i podświetlam delikatnie. Rysuję gradient radialny i ekspozycję zwiększam, o, i nasycenie. I ocieplę ten fragment, tak jak to robiłem z niebem. Zdejmę też za dużo białego. Tak to wygląda. Chyba ok. Ciekawe, co się stanie, jak odkryjemy tutaj detale. Bardzo, ale myślę, żeby odjąć... Ale chciałbym, żeby ta maska rozjaśniała tylko maksymalnie pół tony, a nie cienie, więc odejmę cienie, zakres, więc odejmij zakres iluminacji, klikam gdzieś tam w czarne, żeby się porobiły takie kontrasty. No dobra, bardzo podoba mi się to pobocze i chciałbym podbić tutaj detale przez zwiększenie delikatnie tekstur i przejrzystości. Nie chcę, żeby wpływało to na pole, więc oddejmę gradient liniowy. Dobra. Myślę, że to niebo z góry też moglibyśmy bardziej potraktować jakoś innym kolorem może. Gradient liniowy i zobaczymy, co się stanie, jak ogrzejemy. Trochę przejrzystości. Tekstury odejmę, bo niebo nie ma tekstur. Raczej nie to niebo. Za jasne są boki tego zdjęcia. Zrobię i tutaj gradient radialny. Dodam drugi gradient radialny i przyciemnię tylko te boki. Świetnie. O to chodziło. Jestem ciekaw, czy da się te korony jakoś ożywić. Jak to będzie wyglądać, kiedy te korony drzew będą miały cieplejszy kolor, cieplejszą barwę. No to podbijmy temperaturę. Tak, może pomarańczowe, może troszeczkę magenty, może troszeczkę ekspozycję. Tylko teraz wpłynąłem na całe te drzewa. Tą maską wpłynąłem po pierwsze na tło i na całe te drzewa, a mi zależy tylko, żeby te muśnięcia światłem wyeksponować, więc ponownie będę odejmować, tak jak w tym przypadku, odejmij zakres iluminacji i będę chciał odciąć te ciemniejsze partie tych koron. Coś takiego. Czy to wpłynęło na to zdjęcie? Tak, zdecydowanie według mnie sprawiło to więcej takiego dynamizmu. Więcej się dzieje tu, też nie ma czarnej ściany całkowitej smoły w cieniach. W tle coś się dzieje. Przejdę sobie do kalibracji i zobaczę, jak mogę jeszcze zmienić charakter, bo pewnie znasz już mój styl i wiesz, że dla mnie te światła są zbyt żółte, a ja lubię jednak sfiksować się w kolor czerwony i właśnie to zrobię. Sprawdźmy, czy mogę coś z tymi zieleniami zrobić, czyli osłabić je, żeby nie były takie rażące. No a teraz wystarczy tylko zapisać to zdjęcie, wchodzę w plik, eksport jako, a ty w międzyczasie możesz zostawić łapkę w górę pod tym filmem i napisać komentarz. Una joven mexicana y su hijo de 9 meses permanecen en Puerto Príncipe. El país, a consecuencia de lluvias e inundaciones que han dejado hasta ahora 50.000 damnificados y ahogado 160.000 hectáreas de cultivo.